istnieje zaledwie kilka miejsc na świecie uznawanych za tak zdumiewające i cudowne jak las deszczowy Amazonii. W jego dżunglach żyje co 10. niezwykłe stworzenie na świecie oraz co 5. spośród wszystkich fascynujących ptaków na ziemi. Wciąż jesteśmy dalecy od pełnego zbadania lasów Amazonii, a jednak każdego dnia zaskakują nas niesamowite odkrycia, które możemy tam znaleźć. Przygotuj się na to, by poczuć zachwyt, zdumienie, a czasem niesmak. Jak dobrze znamy las Amazonii? Jakie tajemnicze stworzenia w nim żyją? Dołącz do nas, gdy wyruszamy, by zbadać najdziwniejsze rzeczy zarejestrowane w Amazonii. Oglądaj do końca, bo tam zawsze najciekawsze historie. Napisz komentarz Amazonka i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. Chodzące drzewa. Czy drzewa potrafią chodzić? Oczywista odpowiedź brzmi nie. Jednak Amazonia, będąca przecież krainą niezwykłości, kryje pewną palmę, o której mówi się, że w pewnym sensie chodzi. Zupełnie jak Entowie z sagi, władca pierścieni Tolkiena, ta konkretna palma rzekomo potrafi przemieszczać się w lesie za sprawą stopniowego wzrostu nowych korzeni, który przesuwa roślinę kawałek dalej. Chodzi o palmę Socratea exoryza, zwaną też chodzącą palmą. Występuje ona w tropikalnych lasach deszczowych Ameryki Środkowej i Południowej. Według lokalnych podań wędruje, wypuszczając korzenie w kierunku, w którym chce się przesunąć, a stare korzenie unoszą się i obumierają. Niektórzy twierdzą, że cały proces trwa kilka lat, a pewien paleobiolog sugerował nawet, że drzewo potrafi pokonać 2 albo 3 centymetry dziennie. Opowieść o chodzącej palmie od dawna krąży wśród przewodników po amazońskiej dżungli. Pierwszy raz pojawiła się w publikacji naukowej w 1980 roku w czasopiśmie stowarzyszenia zajmującego się biologią tropikalną i ochroną przyrody. Autor tej publikacji, dr John Achey Bodley, donosił, że palma wykorzystuje korzenie, by odsunąć się od miejsca kiełkowania, jeśli napiór drzewo przewróci się na siewkę i przygniecie ją. Dzięki temu roślina ma szansę odejść od przeszkody stanowiącej zagrożenie dla młodej palmy. Bardziej współcześnie pewien paleobiolog ze Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, Peter Versi, twierdzi, że widział ten fenomen na własne oczy. Jednak inni badacze utrzymują, że to tylko mit. Biolog Gerardo Avalos, który opublikował szczegółowe badanie nad Socratea exoryza, zauważył, iż drzewo nie może chodzić, ponieważ jego korzenie wcale się nie przemieszczają. Zamieszanie wynika z unikatowego systemu korzeniowego tej palmy. Zamiast tkwić całkowicie pod ziemią, korzenie wychodzą ponad powierzchnię, wyrastając z dolnej części pnia na wysokości nawet kilku stóp. W przeliczeniu na metry są to korzenie widoczne ponad ziemią. Gdy gleba wokół nich eroduje, część korzeni zamiera, a pojawiają się nowe. Skoro już mowa o roślinach, warto wiedzieć, że Amazonia to prawdziwa kopalnia wartościowych lekarstw. Większość leków, których używamy dzisiaj, wywodzi się z naturalnych substancji roślinnych, jak choćby aspiryna otrzymywana z kory i liści wierzby. Nic więc dziwnego, że spośród ponad 130 000 znanych gatunków roślin tylko około 5 000 przebadano pod kątem ewentualnych właściwości leczniczych. Okazało się, że spośród tych analizowanych roślin wywodzi się aż 95 różnych produktów medycznych. Można by zyskać jeszcze więcej, gdybyśmy częściej zwracali się ku naturze w poszukiwaniu odpowiedzi na nasze problemy. Część ludzi już to robi, wyruszając do Amazonii, by odkrywać, co jeszcze może nam zaoferować. Jezusowa jaszczurka, jaszczurka Jezusa Chrystusa, zwana też jaszczurką Jezusa, choć wcale nie wygląda jak Jezus Chrystus, potrafi chodzić po wodzie. Występuje obficie w tropikalnych lasach deszczowych Ameryki Środkowej, od południowego Meksyku aż po Panamę. Zielone bazyliszki spędzają większość czasu na drzewach i nigdy nie oddalają się zbytnio od zbiorników wodnych. Gdy czują się zagrożone, potrafią zeskoczyć z drzewa do wody i biec w pozycji wyprostowanej z prędkością około 1,5 metra na sekundę po powierzchni. Jak to możliwe? Posiadają długie palce tylnych łap z błoniastymi fałdami skóry, które rozchylają się w kontakcie z wodą, zwiększając powierzchnię oparcia. Przy szybkim wymachiwaniu kończynami bazyliszki mocno uderzają stopami o wodę, tworząc maleńkie kieszenie powietrzne, które zapobiegają zatonięciu, tak długo jak utrzymują odpowiednie tempo.
Potrafią przebiec w ten sposób około 4,5 metra lub nawet więcej. Kiedy w końcu grawitacja bierze górę, bazyliszek wykorzystuje swoje znakomite umiejętności pływackie, by kontynuować ucieczkę. Należące do rodziny iguan zielone bazyliszki dorastają do około 61 cm długości, łącznie z długim, batopodobnym ogonem. Samce wyróżniają się wysokimi grzebieniami na głowie i grzbiecie, którymi imponują samicom. Gdy samica jest w ciąży, przygotowuje płytki dół, w którym składa do 20 jaj, po czym pozostawia je do samodzielnego wyklucia. Młode osobniki już od urodzenia są zdolne do biegania po ziemi i wodzie, a także do wspinaczki oraz pływania. Zielone bazyliszki to zwierzęta wszystkożerne. Żywią się pokarmem roślinnym, owocami i niewielkimi kręgowcami. Są dość liczne w swoim naturalnym zasięgu występowania i nie podlegają żadnej szczególnej ochronie. Jednak w świecie przyrody nie brakuje ich naturalnych wrogów, jak węże czy ptaki, co sprawia, że te niesamowite jaszczurki muszą wciąż pozostawać czujne. Bazyliszek to jego imię, a prędkość to jego główna cecha. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpafix i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. Wrząca rzeka. Wyobraź sobie rzekę tak gorącą, że może zabić człowieka, i to w mniej niż sekundę. Takie miejsce istnieje naprawdę i według legend zamieszkuje je potężny wodny duch Amazonii. Mowa o rzece zwanej Shanai Timpishka, czyli wrzącą rzeką Amazonki. Według lokalnych opowieści młody badacz Andrés Ruzo usłyszał historię od swojego peruwiańskiego dziadka. Gdy został geofizykiem, postanowił sprawdzić, czy ta niezwykła rzeka faktycznie istnieje. Ruzo rozpoczął od stworzenia mapy termicznej Peru i odkrył na niej duży, gorący punkt, jeden z największych geotermalnych obszarów lądowych na świecie. W listopadzie 2011 roku wyruszył na wyprawę do środkowego Peru, by zbadać wrzącą rzekę na własne oczy. Okazało się, że rzeki strzeże szaman z miejscowości Mayantuyacu, będącej małym, ukrytym ośrodkiem uzdrowień. Za jego zgodą Ruzo zaczął badać wody rzeki. Zauważył, że temperatura wody waha się od niemal 50 stopni Celsjusza do ponad 90 stopni Celsjusza, a brzeg jest tak rozpalony, że nie da się po nim chodzić boso. Jeśli ktoś niefortunnie wpadnie do rzeki, dozna poparzeń 3 stopnia dosłownie w ułamku sekundy. Shanai Timpishka, nazywana też wrzącą rzeką Amazonii, jest dopływem rzeki Pachitea, która z kolei zasila rzekę Ucayali, jeden z głównych dopływów Amazonki. Rzeka ta uznawana jest za największy udokumentowany termiczny dopływ świata. Cały jej system liczy około 9 km, z czego ponad 6 km stanowią wody zasilane gorącymi źródłami geotermalnymi. Rzeka zaczyna się jako niewielki strumień o normalnej temperaturze, ale dołączające do niego gorące wody płynące z głębi ziemi sprawiają, że strumień gwałtownie rozrasta się w wrzącą rzekę. Miejscami ma ona nawet 30 metrów szerokości, a w najgłębszych fragmentach około 4,5 metra. Mierzono tam temperatury sięgające ponad 90 stopni Celsjusza, a w najgorętszych źródłach nawet 99 stopni Celsjusza. Nazwa Shanai Timpishka oznacza ugotowana przez promienie słońca. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ zaraz przejdziemy do kolejnej fascynującej historii. Martwy wieloryb. Amazonia jest uznawana za jedno z najmniej zbadanych miejsc na Ziemi. Wydaje się, że za każdym razem, gdy grupa badaczy wyrusza w głąb tego lasu deszczowego, odkrywa albo ruiny starożytnej świątyni, albo niezwykłe gatunki żab. Jednak tym razem żaby zupełnie zeszły na dalszy plan, ponieważ w Amazonii odnaleziono coś znacznie większego martwego humbaka. I to w samym środku dżungli, daleko od jakiegokolwiek miejsca, w którym można by się spodziewać tak ogromnego zwierzęcia. To jedno z najbardziej osobliwych odkryć, bo nikt nie ma pojęcia, jak wieloryb zdołał się tam dostać. Ciało wieloryba, mierzące około 11 metrów, znaleziono w miejscu bardzo oddalonym od jego naturalnego siedliska. Oczywiście pojawiło się wiele teorii, jak to bywa w przypadku nierozwiązanych zagadek, ale żadnej z nich nie potwierdzono. Zwierzę ważyło około 10 ton, a odkryto je w zalesionym rejonie Brazylii, mniej więcej 15 metrów od morza. Może ta odległość wydaje się niewielka, jednak wyobraź sobie, że jesteś martwym wielorybem
Wyjście na brzeg jest już samo w sobie trudne, nie mówiąc o dalszej wędrówce w głąb lasu. Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie sugeruje, że fale sztormowe i wyjątkowo silne przypływy wyrzuciły zwłoki wieloryba aż do lasu. Zespół specjalistów dotarł na miejsce, aby ustalić dokładnie, co stało się z tym nieszczęsnym zwierzęciem. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz za chwilę. Matamata kolczasta, żółwia jaszczurka? Ten żółwiowaty stwór bardziej przypomina miniaturowego, pokrytego kolcami dinozaura niż żółwia. Matamata to duży i w większości mało ruchliwy gatunek żółwia zamieszkujący Amazonkę, bo gdzież indziej miałby żyć tak niezwykły okaz. Może dorastać do około 1 metra długości i osiągać wagę nawet 20 kg. Wybiera wody wolno płynące lub stojące, takie jak bagna, gdzie z powodzeniem maskuje się wśród roślinności. Karapaks matamaty wygląda jak kawałek kory, a jej głowa przypomina zwiędłe liście. Unieruchomiona w wodzie z fałdami skórnymi i wystającymi naroślami, niemal całkowicie wtapia się w otoczenie. Gdy tylko niczego nieświadoma ryba zbliży się na tyle, matamata błyskawicznie wysuwa głowę i szeroko otwiera pysk, wytwarzając podciśnienie, które zasysa ofiarę w ułamku sekundy, tak zwane ssące pobieranie pokarmu. Następnie powoli wypuszcza wodę i połyka rybę w całości. Nie może rzuć pokarmu ze względu na specyficzną budowę szczęk. Podczas zalotów samce wyciągają kończyny, wykonują ruchy głową w stronę samic z otwartym pyskiem i poruszają bocznymi fałdami na głowie. Samice składają jaja zwykle od października do grudnia w górnej Amazonii. Jednorazowo w gnieździe może znaleźć się od 12 do 28 kulistych jaj o średnicy około 35 mm. To jeszcze nie koniec amazońskich niespodzianek, oglądaj dalej, by dowiedzieć się więcej. Olbrzymi wąż. Wiele osób widziało już film Anakonda i wie, że ten gatunek węża jest rodzimy dla lasów deszczowych Amazonii. W tym filmie anakondy stają się ogromne dzięki pewnej roślinie, rzekomo wydłużającej życie ludzi. To oczywiście fikcja, ale faktem jest, że anakondy rzeczywiście dorastają do imponujących rozmiarów. Film wspomina też o grupie ludzi żyjących głęboko w dżungli, którzy mieliby czcić anakondę. Tutaj również tkwi ziarno prawdy. Wojownicy z plemienia Waorani w Ekwadorze nie oddają wprawdzie hołdu tym wężom, jednak uważają je za stworzenia święte i nie wyrządzają im krzywdy, mimo że anakondy są w stanie polować nawet na człowieka. Anakonda zielona, należąca do rodziny dusicieli, boa, jest w przeliczeniu waga do długości największym wężem na świecie. Jej kuzyn, pyton siatkowany, może osiągać nieco większą długość, ale to anakonda ma znacznie większy obwód ciała i bywa niemal dwukrotnie cięższa. Anakonda zielona potrafi dorosnąć do ponad 9 metrów, ważyć około 250 kg i mieć średnicę tułowia wynoszącą 30 cm. Samice są przy tym wyraźnie większe od samców. Do innych gatunków anakond, wszystkie żyją w Ameryce Południowej i są mniejsze, należą żółta, ciemnoplamiasta oraz boliwijska. Anakondy występują w bagnach, mokradłach i wolno płynących rzekach, głównie w tropikalnych lasach deszczowych do rzeczy Amazonki i Orinoco. Na lądzie poruszają się ociężale, ale w wodzie są zwinne i bardzo trudne do zauważenia. Ich oczy oraz nozdrza znajdują się na szczycie głowy, co pozwala im pozostawać niemal całkowicie zanurzonymi podczas polowania. Te gigantyczne węże żywią się dzikimi świniami, jeleniami, ptakami, żółwiami, kapibarami, kajmanami, a nawet jaguarami. Jako węże dusiciele nie są jadowite, zabijają ofiary, owijając się wokół nich i dusząc aż do zatrzymania oddechu. Ich szczęki połączone są elastycznymi więzadłami, co umożliwia połknięcie zdobyczy w całości bez względu na jej rozmiar. Po takim sycącym posiłku anakonda może obyć się bez jedzenia nawet przez kilka tygodni albo i miesięcy. Równie niezwykły jest sposób rozrodu anakondy. W przeciwieństwie do innych gadów, które składają jaja, samice anakondy przechowują jaja wewnątrz swojego ciała i rodzą od 2 do 3 tuzinów żywych młodych. Nowonarodzone węże mierzą około 60 cm i niemal natychmiast potrafią pływać oraz polować. W naturze anakondy dożywają około 10 lat. Zaginione miasto gigantów. Poszukiwania Eldorado, czyli rzekomego miasta złota,
Przyciągnęły wielu hiszpańskich odkrywców w niezbadane zakątki kontynentu, niektórzy z nich nigdy nie powrócili. Jeszcze w XX wieku brytyjski badacz Percy Fawcett ruszył na wyprawę, by odnaleźć, jak wierzył, zaginione miasto Z, lecz zaginął w dżungli, dopisując własny, niedokończony rozdział do historii, która rozpoczęła się 600 lat temu. Teraz ta historia zyskała nowy wymiar, ponieważ naukowcy odkryli, że w Amazonii naprawdę istniały starożytne miasta. Wciąż trudno jednak namierzyć ruiny dawnych osad w gęstych, odległych lasach. Przełomem okazała się nowoczesna technologia zwana LIDAR, zdalne skanowanie laserowe, która pozwala odlesić cyfrowo teren i zajrzeć pod gęste korony drzew. Z helikoptera lecącego na wysokości kilkuset metrów badacze wykorzystali LIDAR, aby odkryć pozostałości rozległej osady miejskiej w okolicach Llanos de Mojos w boliwijskiej części Amazonii. Miasto to zostało opuszczone mniej więcej 600 lat temu, a jego mieszkańcami była społecznie złożona kultura Kasarabe, rozwijająca się w latach między mniej więcej 500 a 1200 rokiem naszej ery. Obrazy pozyskane dzięki LIDAR-owi ukazują obronną strukturę z monumentalnymi platformami i piramidalną architekturą. Kompleks dróg i grobli łączył cały zespół pomniejszych osad, ciągnących się wiele kilometrów. Teren poprzecinany był też rozbudowanym systemem kanałów i zbiorników wodnych, co umożliwiało kontrolę i dystrybucję wody. Możemy się spodziewać, że w sercu Amazonii wciąż kryje się wiele takich zagubionych miast, czekających na odkrycie. Ptakojad olbrzymi. W świecie pająków to prawdziwy król. Goliat, zwany ptasznikiem, po angielsku Goliath Bird Eater, jest największym pajęczakiem na Ziemi. Waży do około 170 gramów, a rozpiętość jego odnóży sięga blisko 30 centymetrów. Choć jego nazwa sugeruje, że zjada ptaki, w rzeczywistości głównie poluje na owady, choć bywa, że zapoluje też na żaby lub gryzonie. Mianem ptaszników zaczęto określać pająki z rodzaju Theraposa w XVIII wieku, kiedy to powstała rycina przedstawiająca inny gatunek ptasznika z kolibrem w szczękoczułkach. Od tamtej pory wszystkie pająki z tej rodziny określano mianem ptasznika. W rzeczywistości Goliat najczęściej zadowala się owadami, ale jeżeli nawinie mu się niewielki gryzoń, także nie pogardzi takim posiłkiem. Te ogromne pająki zamieszkują Amazonkę w północnej części Ameryki Południowej. Kiedy Goliat atakuje, przykładowo mysz, wbija w nią centymetrowe kły niczym igły strzykawki i wstrzykuje neurotoksyny, które paraliżują ofiarę. Następnie pająk zaciąga ją do swojej nory i rozpoczyna proces trawienia. Pająki nie potrafią zjadać pokarmu w stanie stałym, dlatego najpierw upłynniają wnętrze ofiary, a później je wysysają. W przeciwieństwie do skaczących pająków, Goliat ma słaby wzrok i polega głównie na czułych włoskach na odnóżach, które rejestrują wibracje z otoczenia. W razie zagrożenia na pase ze strony drapieżnika takiego jak kosmato, rodzaj drapieżnego ssaka podobnego do szopa, Goliat ma do dyspozycji nietypową broń, tak zwane włoski parzące w kształcie maleńkich harpunów pokrytych drażniącymi haczykami. Pająk pociera odnóżami o odwłok, wyrzucając w powietrze chmurę tych mikroskopijnych pocisków, które potrafią podrażnić oczy i skórę napastnika, zmuszając go do ucieczki. Samice Goliata wykorzystują te same włoski parzące do zabezpieczenia dużych kokonów z jajami, w jednym może ich być od 50 do nawet 150. Młode pająki pozostają blisko matki aż do osiągnięcia dojrzałości, co zajmuje od 2 do 3 lat. Choć Goliaty nie tworzą pajęczyn łowieckich, wykorzystują swój jedwab do wyściełania nor kryjących się pod leśną ściółką. Ten olbrzym jest śmiertelnie niebezpieczny dla małych zwierząt, jednak jego jad nie stanowi poważnego zagrożenia dla człowieka. Ugryzienie Goliata bywa bolesne, podobne do urządlenia osy, ale rzadko kiedy kończy się czymś więcej niż miejscowym obrzękiem i bólem. Co ciekawe, w niektórych częściach Ameryki Południowej ptasznik ten jest uważany za przysmak. Przed upieczeniem w liściach bananowca ostrożnie usuwa się jego parzące włoski. Nie zaleca się jednak łapania go i trzymania w domu jako zwierzę domowe. Zaginione plemiona Amazonii. Skoro w Amazonii istnieją zaginione miasta, to niewykluczone, że żyją tam również plemiona, o których świat dotąd nie ma pojęcia.
Już od dawna podejrzewano, że w głębi amazońskiej dżungli funkcjonują grupy ludzi, które nigdy nie miały kontaktu z cywilizacją. W pogodny dzień u podnóża Andów Elena Martinez wystartowała w stronę amazońskiej puszczy niewielkim samolotem Cessna 172K z lotniska pod Bogotą, stolicą Kolumbii. Na pokładzie razem z nią znaleźli się Roberto Franco, kolumbijski ekspert od plemion amazońskich, Cristóbal von Rotkersch, kolumbijski fotograf oraz doświadczony pilot. Martinez i Franco mieli ze sobą dużą mapę topograficzną Parku Narodowego Rio Puré, terenu o powierzchni niemal 1 000 000 hektarów gęstego lasu, poprzecinanego mętnymi rzekami i strumieniami, zamieszkałego przez jaguary i pekari, a także, jak sądzono, przez kilka odizolowanych plemion. Po przylocie do siedziby władz Parku Narodowego Amacajacu, położonej nad Amazonką, rozpętała się ulewa uderzająca w blaszany dach. Dla Eleny i Roberto poszukiwanie nieznanego plemienia przypominało szukanie igły w stogu siana. Od dekad bowiem krążyły opowieści odkrywców i myśliwych, którzy twierdzili, że w dżungli między rzekami Caquetá i Putumayo, w samym sercu kolumbijskiej Amazonii, żyje nieodkryte plemię. Aby je chronić, Kolumbia już w roku 2002 ustanowiła Park Narodowy Rio Puré, lecz ponieważ nie było wiadomo, gdzie dokładnie to plemię przebywa, ochrona rządu mogła być jedynie symboliczna. Zabójczy węgorz elektryczny. Jeśli myślałeś, że trująca żaba strzałkowa to jedno z najgroźniejszych stworzeń w zachwycającej Amazonii, przygotuj się na jeszcze większe zaskoczenie. Choć swoją wężowatą sylwetką mogą przypominać węgorze morskie, elektryczne węgorze tak naprawdę bliżej spokrewnione są z karpiami i sumami. Te słynne, słodkowodne drapieżniki zawdzięczają swoją nazwę potężnemu ładunkowi elektrycznemu, który mogą wygenerować, by obezwładnić ofiarę albo odstraszyć napastnika. Ich ciała kryją narządy elektryczne złożone z około 6000 wyspecjalizowanych komórek zwanych elektrogonkami. Te komórki działają niczym malutkie baterie, a kiedy węgorz się broni lub atakuje, wszystkie rozładowują się jednocześnie, emitując wybuch co najmniej 600 V, to około 5 razy więcej niż standardowe napięcie w gniazdku elektrycznym w Stanach Zjednoczonych. Zdarza się, że węgorz może wytworzyć impuls o napięciu sięgającym nawet 900 V. Węgorze elektryczne zamieszkują mętne wody strumieni i zalewisk do rzeczy Amazonki i Orinoco w Ameryce Południowej. Polują głównie na ryby, ale zdarza się, że atakują również płazy, a nawet ptaki oraz niewielkie ssaki. Ponieważ oddychają powietrzem atmosferycznym, muszą regularnie wynurzać się na powierzchnię. Mają słaby wzrok, ale potrafią wytwarzać niewielkie pole elektryczne, poniżej 10 V, które służy im niczym radar w nawigacji oraz lokalizacji ofiar. Węgorze elektryczne mogą osiągać imponujące rozmiary ponad 2,5 metra długości i ważyć około 20 kg. Ich ciało jest długie, cylindryczne, z płaską głową, zazwyczaj ciemnozielone lub szarawozielone na grzbiecie i żółtawe od spodu. Różowy delfin. W Amazonii natykamy się na wiele osobliwych stworzeń, a jednym z nich jest różowy delfin rzeczny. Delfin amazoński jest największym gatunkiem delfina słodkowodnego. Dorosłe samce mogą ważyć do 185 kg i osiągać około 2,5 metra długości. Nie bez powodu nazywa się je różowymi, ponieważ samce wraz z wiekiem nabierają różowej barwy skóry, co czyni je jeszcze bardziej wyjątkowymi. W przypadku tego gatunku widoczny jest wyraźny dymorfizm płciowy. Samce mogą być średnio o 16% dłuższe i o 55% cięższe od samic. Jak inne zębowce, walenie uzębione, różowe delfiny mają w głowie tzw. melon, czyli narząd służący do echolokacji. Ich płetwa grzbietowa jest niska, lecz dość długa, a spore płetwy piersiowe i dodatkowe kręgi w odcinku szyjnym zapewniają im ogromną zwrotność, szczególnie przydatną w zalanych wodą lasach, gdzie łatwo wymanewrować ofiarę. Różowe delfiny mają też niezwykle urozmaiconą dietę. Polują na wiele gatunków ryb, m.in. sumokształtne i piranie, a także na żółwie rzeczne, wodne żaby i kraby słodkowodne. W 2018 roku delfin amazoński został uznany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za gatunek zagrożony wymarciem, a jego populacja wciąż się zmniejsza.
Najczęściej zagraża mu przyłów w sieciach rybackich, celowe zabijanie w celu wykorzystania mięsa jako przynęty na ryby drapieżne oraz zanieczyszczenie środowiska i przekształcanie naturalnych siedlisk. M.IN – budowanie tam. Gdy poziom wód w rzece zmienia się wraz z porą roku, delfiny migrują. W porze suchej pozostają w głównych korytach rzek, a wraz z nadejściem pory deszczowej przenoszą się do mniejszych dopływów, zalanych lasów i rozlewisk. Samice z młodymi pozostają w tych zalanych obszarach tak długo, jak tylko się da, dzięki czemu chronią młode przed agresją samców i drapieżnikami. Kapibara – największy żyjący gryzoń na Ziemi. Kapibary to półwodne ssaki zamieszkujące prawie wszystkie kraje Ameryki Południowej, z wyjątkiem Chile. Upodobały sobie tereny gęsto porośnięte lasami w pobliżu wód stojących i wolno płynących, jezior, rzek, bagnisk, stawów czy mokradeł, a także zalewne sawanny oraz brzegi rzek w tropikalnych lasach deszczowych. Znakomicie pływają i potrafią wstrzymać oddech pod wodą nawet na 5 minut. Kapibary świetnie czują się na terenach hodowlanych bydła, korzystając z otwartych przestrzeni. Poruszają się na obszarach o średniej wielkości około 10 hektarów, to około 25 akrów, przy dużej gęstości populacji. Te roślinożercy żywią się trawami, roślinami wodnymi, a także owocami i korą drzew. Są przy tym wybredne. Potrafią wyjadać liście tylko jednego gatunku roślin, ignorując wszystkie inne wokół. W porze suchej muszą sięgać po większą różnorodność pokarmu, bo mniej jest roślin, które chętnie jadają w porze deszczowej. Rośliny spożywane latem tracą wartość odżywczą zimą, więc wtedy kapibary przerzucają się na bardziej dostępne trzciny. Staw żuchwowy kapibary nie jest ustawiony prostopadle, dlatego zwierzęta te żują pokarm, przesuwając szczękę w przód i w tył, zamiast z boku na bok. Kapibary są także autokoprofagiczne, zjadają własne odchody, by uzupełnić florę bakteryjną i lepiej trawić celulozę obecną w trawach. W ten sposób uzyskują też maksymalną ilość białka i witamin z posiłków. Czasem zdarza się, że przeżuwają pokarm po raz drugi, podobnie jak bydło. Jak u innych gryzoni, przednie zęby kapibar rosną przez całe życie, by rekompensować ciągłe ścieranie podczas żerowania na trawach. Zęby policzkowe również nieustannie rosną. W naturze kapibary mogą przeżyć od 8 do 10 lat, choć większość nie dożywa tego wieku ze względu na drapieżników. Wielkie koty, takie jak jaguary i pumy, a także orły czy kajmany. Dla zielonych anakond stanowią przysmak. Kapibary porozumiewają się za pomocą wielu wokalizacji, szczeków, gwizdów, chrząknięć i pisków. Młode i matki komunikują się też za pomocą pomruków i ćwierkania. Ara – barwny skarb Amazonii. Trudno wyobrazić sobie amazoński las deszczowy bez tych pięknych papug. Co najmniej 17 gatunków ar zamieszkuje środkową i południową część kontynentu amerykańskiego, z czego wiele żyje właśnie w Amazonii. Te niezwykle kolorowe, długowieczne i długosterne papugi z Nowego Świata słyną z rozbudowanych zachowań społecznych oraz nieco osobliwej diety. Wśród wszystkich papug to właśnie ary osiągają największe rozmiary. Największa z nich, ara hiacyntowa, mierzy około 1 metra długości, mierząc od głowy do końca ogona, a rozpiętość jej skrzydeł sięga nawet 1,5 metra. Ara hiacyntowa występuje zarówno w regionie Pantanal, jak i w dorzeczu Amazonki w Brazylii. Ary są nie tylko duże, ale i zachwycająco barwne. Poszczególne gatunki mogą mieć upierzenie w odcieniach błękitu, żółci, zieleni, czerwieni, często tworzących fantazyjne mieszanki kolorów. Charakterystyczną cechą ich wyglądu są jasne płaty skóry na policzkach. U każdego osobnika mają unikatowy wzór, niczym ludzki odcisk palca. Jeżeli podczas wyprawy do amazońskiej dżungli usłyszysz donośne piski i skrzeki wysoko w koronach drzew, prawdopodobnie to zgraja AR. Papugi te bywają szczególnie głośne, gdy porozumiewają się między sobą, rozpoznają członków stada lub zaznaczają swoje terytorium. Śmiertelnie trująca żaba strzałkowa, żaba zwana śmiertelnie trującą, po angielsku poison dart frog, może być malutka, ale jej toksyny bywają tak silne, że wystarczą, by zabić kilku ludzi. Te jaskrawo ubarwione, niewielkie płazy żyją w poszyciu tropikalnych lasów deszczowych Ameryki Południowej i Środkowej. Należą do rodziny Dendrobatidae,
i znanych jest ponad 175 gatunków. Tak podaje ogród zoologiczny w San Francisco. Trujące żaby strzałkowe są malutkie, zwykle osiągają długość od około 2,5 cm do maksymalnie 5 cm. W przeciwieństwie do wielu innych płazów są aktywne w ciągu dnia. Ich nazwa pochodzi od toksyn wydzielanych przez skórę, które od wieków wykorzystywane były do zatruwania grotów broni myśliwskich. Na przykład rdzenne plemiona Embera i Noan, zamieszkujące zachodnią Kolumbię od setek lat, używają skóry złotej żaby drzewnej, po łacinie Philobates terribilis, by zatruwać dmuchawki wykorzystywane do polowań. Żaby strzałkowe występują w różnych żywych kolorach, dlatego bywa się o nich mówi klejnoty lasów deszczowych. Jaskrawe ubarwienie ostrzega drapieżniki przed ich silną trucizną i zniechęca do ataku. To przykład mechanizmu zwanego aposematyzmem. Niektóre gatunki trujących żab strzałkowych potrafią także wykorzystać swoje barwy i wzory jako kamuflaż. Na przykład odmiana zwana Dying Dart Frog używa intensywnych żółto-czarnych plam, by zlewać się z otoczeniem, kiedy patrzy się na nią z pewnej odległości. Dowodzą tego badania opublikowane w 2018 roku w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i koniecznie zaznacz dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów.